Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie, mamy prawie połowę maja, a ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć o cięciu róż. Ale o co chodzi z tym cięciem róż w maju? Przecież wiosenne cięcie róż robimy wtedy, kiedy kwitną forsycje. Ten termin już dawno, dawno minął. A do letniego cięcia róż, tego po kwitnieniu, zostało jeszcze sporo czasu. Więc o co chodzi z tym cięciem róż w maju? W zasadzie mało kto w maju myśli o cięciu róż. Jednak są 3 sytuacje, w których warto to cięcie zrobić. Przynajmniej 2 z nich są dosyć istotne. I zaraz Wam pokażę, o czym myślę. Moim zdaniem najważniejszą sytuacją, w której warto zrobić cięcie róż w maju, jest taka sytuacja jak tutaj, czyli sadziliście wiosną róże z gołym korzeniem. Nieważne, czy to było w kwietniu, czy to było na początku maja. W każdym razie macie taką różę, która nie wiadomo, czy rośnie, czy nie rośnie, jeszcze nie wypuściła młodych przyrostów i popełniliście błąd przy sadzeniu, bo nie skróciliście albo za słabo skróciliście te pędy. I taka roślina będzie miała olbrzymi problem z przyjmowaniem się. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli maj będzie ciepły, będzie suchy, to ona po prostu może się nie przyjąć. I bardzo prosto, w banalnie prosty sposób można zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia się takiej rośliny prawie do 100%. Wystarczy, że właśnie przytniecie taką roślinę tak nisko. Zobaczcie, wystaje tylko kilka centymetrów, dosłownie 4 centymetry pędu ponad ziemię. I jeżeli macie taką sytuację u siebie, to nie zwlekajcie, tylko jak najszybciej zróbcie takie cięcie. To niesamowicie, ale to niesamowicie pomoże tej roślinie w dobrym przyjęciu się i mało tego, roślina będzie dużo lepiej wyglądała wtedy, kiedy się przyjmie i zacznie wznowić wzrost, niż gdybyście jej nie przycięli. Dużo lepiej. Pokażę Wam to latem. Drugą sytuacją, w której warto zrobić cięcie w maju, jest taka sytuacja, że albo nie robiliście cięcia wiosennego róż w ogóle, albo po tym cięciu jeszcze później okazało się, że część pędów jest martwych, tak? I taką sytuację mamy tutaj. Zobaczcie. Ta roślina ucierpiała w zimie. Nie wiem dlaczego. Część pędów, które najprawdopodobniej nie były odpowiednio zdrewniałe, nadmarzła. Wygląda ohydnie. I teraz właśnie w maju, kiedy to jeszcze widać, można podejść z sekatorem i po prostu zrobić cięcie sanitarne polegające na wycięciu tego wszystkiego, co jest martwe. Tylko tutaj musicie uważać, żeby sobie nie zniszczyć tych pędów zdrowych, nowych, które wyrastają. I czasem jest to dosyć trudne, tak jak w tym przypadku, gdzie mamy dużo pędów, raczej cienkich i ta plątanina tych pędów jest duża, to trzeba bardzo uważać, żeby wyciąć tylko to, co faktycznie jest martwe, a to wszystko, co jest żywe, zielone i rośnie, nie wycinać tego, a nawet nie uszkodzić sobie sekatorem, gdzieś tam nadciąć nasadę pędów, bo jeżeli ją nadtniemy, to ona potem może chorować i może też obumierać. To, co zawsze Wam powtarzam, bardzo ważne jest to, żeby to cięcie robić jak najbliżej miejsca nasady. Jeżeli mamy suche pędy, to widzicie, ja sobie wyciąłem suchy pęd, ale ten pęd jeszcze dołem był częściowo zielony i sobie uciąłem sobie taki suchy pęd, ale gdzieś tam dołem jeszcze było coś żywego i też to odciąłem. Podobną sytuację mam tu. Też mam pęd prawie że całkowicie suchy. Żyło tylko to żyło, ale to wszystko już było martwe, więc też warto się tego pozbyć. I jeszcze mam tutaj taki suchy pęd. I tu mam taką gałązkę, która też wygląda bardzo, bardzo słabo. Widzicie? Coś tu jeszcze delikatnie żyło, ale robię miejsce pod nowe
pędy, które mam nadzieję, że tutaj się jeszcze pojawią. I jeszcze tutaj mam taki pęd. O, to był ten, który sobie przez przypadek uciąłem. I tyle. I taką roślinę już zostawiam. Tu mam jeszcze takie pędy, które są zielone, ale nie ruszyły. Mogę je skrócić. Mogę je wyciąć całkowicie, mogę je zostawić. I taką kosmetykę możecie robić. Tutaj w innych krzewach jest podobnie. Ja nie wiem, czy zrobię wszystko, czy będę miał na to czas, ale jeżeli macie możliwość, to warto takie czyszczenie zrobić. To ułatwi wyrastanie latem nowym pędom. Zresztą zobaczcie, bardzo dobrze to widać tutaj. Wyciąłem tutaj pęd, który zasłaniał mi ten pęd młodziutki, który rośnie. O. I dzięki temu, że tutaj nie ma tego pędu, który stwarza cień, zagęszcza niepotrzebnie roślinę, ten pęd, który będzie teraz rósł, urośnie w mocny pęd, mocniejszy od tego i będzie pędem szkieletowym tej rośliny. O to właśnie chodzi. I teraz mamy trzecią sytuację, w której warto robić cięcie w maju. Nie każdy będzie to robił, ale powiem, jakie korzyści da przycięcie roślin, które, zobaczcie, rosną, wyglądają dobrze, mają mnóstwo pąków kwiatowych, które już widać i na początku czerwca zaczną kwitnąć. Więc po co w ogóle dotykać takie rośliny sekatorem? Powód jest bardzo prosty. Jeżeli teraz, o tej porze właśnie, wytniemy, nie wiem, 30% tych pędów, 1/3, pokażę jak, to spowoduje to, że te wycięte przez nas pędy zakwitną później. One zakwitną wtedy, kiedy przekwitnie nam to wszystko, co zakwita normalnie początkiem czerwca. To nam przekwitnie i bez przerwy, wtedy, kiedy przekwitnie nam to pierwsze kwitnienie, od razu wejdzie nam to kwitnienie z tych pędów, które teraz wytniemy. Możecie zrobić sobie taki eksperyment na części odmian, albo na jednym krzewie, albo na wszystkich krzewach wyciąć 30%. Eksperymentujcie, zobaczycie, że da to fajny efekt. Jak to robić? Jeżeli podchodzicie do takiej rośliny, to widzicie, że część pędów jest takich mocnych, grubych, a część pędów jest słabszych, tak? I od Was zależy, jaką decyzję podejmiecie. Możecie wycinać te mocniejsze pędy, możecie wycinać te słabsze pędy. W zasadzie nie ma to większego znaczenia. Najlepiej by było znaleźć takie pędy, które są pędami ślepymi, tak zwanymi płonymi. O, tutaj taki pęd, a nie, przepraszam, to nie jest taki pęd, ale zaraz może znajdziemy. O, tutaj mamy taki pęd. Zobaczcie, to jest pęd, który, o, tutaj, on nie będzie miał pąka kwiatowego. Z jakiegoś powodu albo było za zimno, albo było za ciemno. Część pędów jest właśnie takich płonych, które nie zakwitną. I najlepiej by było tylko wierzchołki takich pędów usuwać. O, widzicie, w ten sposób. I jak poszukacie, to na pewno takich pędów znajdziecie sporo. I wtedy macie jeszcze dodatkową korzyść, bo nie osłabiacie tego kwitnienia wiosennego. Ono będzie tak, jakbyście nic nie robili, a jednocześnie pobudzacie roślinę do zakwitnięcia właśnie zaraz końcem czerwca, na początku lipca, wtedy, kiedy normalnie w ogrodach róże przekwitają. Więc najlepiej by było szukać tych pędów płonych i te pędy płone właśnie wycinać. Tutaj mamy taki pęd, o, płony. Ale możecie również, tu mamy inną odmianę, która wygląda trochę inaczej, zobaczcie. I tutaj mamy, będzie to jeszcze lepiej widać. Mamy takie ładne pędy, gdzie niegdzie zawiązują się, tak jak tutaj, pączki. O, widać, że już jest pączek, taki malutki. I takie pędy właśnie wycinajcie. Możecie to wycinać na różnych wysokościach. W połowie takiego pędu, trochę niżej, poniżej połowy. Nie warto wycinać tak bardzo wysoko, jak tutaj, o. Tam, gdzie ten pęd jest bardzo cienki, tak jak teraz wyciąłem. Dlatego, że stąd wyrośnie znowu coś cienkiego. Lepiej ciąć troszeczkę niżej. O, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Ale teraz, zobaczcie, teraz używałem zwykłego sekatora do tego. A jeszcze lepszym sekatorem do takiego zabiegu jest ten sekator, który ma to przytrzymywanie. I dużo szybciej, dużo sprawniej się tą pracę robi właśnie takim sekatorem.
Zobaczcie, wtedy idę i jedną rękę mam wolną na odbieranie tego wszystkiego, co przytnę, a drugą ręką tnę sobie w ten sposób. Zatem na koniec, jeżeli u Was występuje jedna z tych 3 sytuacji, o których mówiłem, posadziliście roślinę z gołym korzeniem i nie przycięliście jej, szybko ją przytnijcie, pomożecie jej i wyjdzie to na korzyść dla Was. Druga sytuacja, kiedy macie roślinę, której nie cięliście w ogóle na wiosnę lub po cięciu okazało się, że dużo pędów jest jeszcze chorych, martwych, też możecie podejść i wyciąć. Nie jest to konieczne, ale sprzyja odbudowywaniu się, odmładzaniu się krzewów w nowe, mocne pędy. I trzecia sytuacja, kiedy macie, tak jak tutaj, rośliny bardzo ładnie rosnące, nic im nie można zarzucić, jest super, wszystko, ale wiecie, że w lipcu takie rośliny już przekwitną i nie będą miały kwiatów, a chcecie zmusić je do tego, żeby w lipcu też miały kwiaty, to teraz właśnie jest najlepszy czas, żeby wyjść z sekatorem i wyciąć najlepiej pędy płone, te, które nie mają zawiązków pąków, albo wyciąć nawet te zapąkowane pędy 1/3, 20% i to wszystko, co teraz wytniecie, zakwitnie końcem czerwca, początkiem lipca i będziecie mieć ciągłość kwitnienia. Zatem zapraszam Was do takiej zabawy z sekatorem teraz w maju i do zobaczenia w następnym odcinku.